Patrzę w kamerę, nie na ciebie. No. Patrzę na siebie. Myślę, że przed naszym pokoleniem, moim konkretnie, stoi bardzo ważne zadanie odświęcenia tej opery troszeczkę, bo wszystko, co jest uznawane za świętość i zamykane gdzieś w muzeum, prędzej czy później nabiera grubych warstw kurzu, patyny i też takiego gdzieś rozerwania z młodym pokoleniem, które nie do końca rozumie, dlaczego coś ma ich zachwycać. Zachwyca nas, bo co? Bo Moniuszko wielkim kompozytorem był. Okazuje się, że naprawdę był, tak? Tylko że zupełnie nie z tych powodów, które mu przypisaliśmy. Ważną personą. Przedstawić się. Katarzyna Towala-Jedynak. Szczerze mówiąc, przez ostatnie lata zajmowałam się głównie nowymi tytułami, dziełami współczesnymi, albo dziełami klasycznymi, też w takiej zupełnie nowej odsłonie. I tak próbuję sobie przypomnieć, kiedy zrobiłam właśnie jakiś tytuł z XVIII czy XIX wieku. To w sumie rzadko. Teraz tak mi olśniło, że ja faktycznie raczej wszystko, co później się działo i komponowało. Więc w sumie to jest miła odskocznia, bo o ile z Moniuszką miałam oczywiście styczność już nie raz, to w takim dużym wydaniu chyba po raz pierwszy. Więc, więc może to będzie taki nowy początek też, żeby zmierzyć się bardziej z polskim repertuarem, którego do tej pory nie miałam, szczerze mówiąc, zbyt wiele okazji prowadzić, ale czemu nie? Ja jestem otwarta zawsze na takie propozycje. Hrabinę zwykle się przedstawia jako taki trójkąt miłosny z czasów stanisławowskich. Jest to osadzone w dzieło w XVIII wieku. My nadajemy tu Moniuszce lekkiego takiego przyspieszenia, zabieramy go znowu w podróż w czasie do czasów nam bliższych, przechodząc jednocześnie przez trzy różne inkarnacje naszego kraju. Pierwsza Rzeczpospolita w pierwszym akcie, druga Rzeczpospolita w drugim, czyli międzywojnie, i trzecia Rzeczpospolita, generalnie współczesność, druga połowa XX wieku i kawałek XXI. Więc krok za krokiem, z aktu na akt będziemy przybliżać te postacie, te archetypy naszym widzom. Mamy nadzieję, że tak jak i my, rozpoznają te typy wśród ludzi, których znają, może sami też bywają taką hrabiną, albo Kazimierzem, albo Podczaszycem. Dla mnie opera jest absolutnie żywą materią. W przypadku hrabiny Moniuszki już zupełnie, ponieważ to była opcja niesamowicie szokująca na jego czasy, całkowicie rewolucjonizująca to, co jego pokolenie wiedziało o operze. Już sama Halka, ale także pomysł hrabiny kosztował go bardzo, bardzo dużo, żeby przekonać w ogóle ludzi w Warszawie, że to się da, że w tym kierunku możemy otworzyć operę, że ludzie będą chcieli tego słuchać. Było takie poczucie, że opera właśnie to jest coś takiego bardzo, bardzo świętego i tam zasadniczo nie jest to dla wszystkich, to jest gdzieś dla wybranych. Moniuszko jest takim najbardziej proludzkim kompozytorem na pewno, którego mieliśmy. Same śpiewniki o tym świadczą, że on chciał, żeby ta muzyka żyła, żeby była śpiewana przez ludzi, żeby była wykorzystywana w jakiś sposób. Na pewno nie pisał tego, żaden kompozytor nie pisał swoich dzieł z pragnieniem, żeby to wszystko tak zostało przechowane w jakiejś plastikowej gablotce, której nie wolno dotykać. My swoją interpretacją z pokolenia na pokolenie, z wieku na wiek dajemy nowe życie kompozytorom. I na to myślę, że młode pokolenie odpowiada z odpowiednim entuzjazmem, jeżeli pokaże się im tak naprawdę, że kompozytor mówi prosto do nich. Mam powiedzieć dzień dobry, Dorota Karolczak, jestem scenografką, czy cześć, czy po prostu Dorota Karolczak, czy jak. Hrabina zajmuje się różnymi koncepcjami tego, czym jest Polska. Z jednej strony mamy kosmopolityczną arystokrację, z drugiej strony są to uczciwi chłopi.
kim jest prawdziwa Polska? To pytanie jest nadal bardzo aktualne, tak samo jak było w 1860 roku. Dorota Karolczak, nasza wspaniała scenografka, wyczarowała na potrzeby hrabiny nasz wirujący dom, naszą piętrową konstrukcję na obrotówce. I ten dom, nasz kraj, nasza Polska przyjmuje różne szaty. Jakimi środkami się tu posługujemy? Głównie kładziemy i zdejmujemy warstwy z tego naszego budynku, ale pokazuje nam to przede wszystkim, że wszyscy bohaterowie z hrabiny, wszystkie postaci, one są ze sobą nierozerwalnie połączone przez więzi sąsiedzkie, rodzinne, to są wszystko kuzyni, przyjaciele, wszyscy są tak naprawdę jednym społeczeństwem, które jest bardzo podzielone. Zamiast pokazywać dwóch zupełnie od siebie rozwiedzionych przestrzeni pałacu pod blachą, gdzie bal się ma dziać, ale nigdy się nie dzieje, i tego dworku takiego zapomnianego lekko w lasach, my to pokazujemy jako jedną przestrzeń, która na nasze potrzeby jest albo tym dworkiem, albo pałacem. Chcemy, żeby nasza scenografia opowiedziała historię opery, a jednocześnie otwieramy okno na to jakże aktualne napięcie. W trakcie trwania 3 aktów poruszamy się przez różne epoki i obserwujemy naród, który buduje dom w atmosferze ogromnego napięcia i strachu, by po chwili ten dom znowu się zburzył i cały proces odbudowy musiał się rozpocząć na nowo. Nasza scena staje się karuzelą czasu, utkanej z map Polski. Jest to metafora nieustannie przesuwających się granic i tożsamości. Żeby wybudować tą karuzelę czasu po prawie 40-letniej przerwie, na deskach opery powróci scena obrotowa. Pierwszy akt, czyli rok 1860. Na scenie dominują ruiny, które składają się ze starych, pogniecionych, zniszczonych map dawnej Rzeczypospolitej. Polska w tym świecie nie istnieje jako suwerenne państwo, pozostały tylko marzenia i nadzieja. Karuzela złożona jest z kartograficznych fragmentów, które noszą na sobie ślady traumy i blizny, powyginane kartki map, popalone fragmenty, wypalone dziury. Tutaj w pustce historycznej nieobecności rodzi się nasz archetypiczny dom, a my badamy rolę kobiet i mężczyzn, arystokracji i chłopów w kreowaniu tej tożsamości narodowej. Obrotówka jest niesamowitym narzędziem. Po raz pierwszy tutaj podchodzimy do tego w Teatrze Wielkim od wielu dekad i ją oczywiście jesteśmy w stanie tutaj komputerowo programować, więc mamy teraz, no można powiedzieć, bardzo duże możliwości techniczne, ale czego ludzie może nie wiedzą o obrotówce, co warto zaznaczyć, że ona jest przyczepiona do sceny i pojawia się tylko tak naprawdę w ostatnim etapie naszego długiego procesu. Do momentu wejścia na scenę obracamy się my dookoła, stojącej na wierzchu scenografii, na podłodze. Więc to my jeździmy dookoła razem z dyrygentem. Musieliśmy już tutaj na kółeczkach ciągnąć dyrygenta powoli przez 360 stopni naszego obrotu podczas jednej z arii. Jest to duże wyzwanie, ale w tym teatrze z odpowiednim podejściem jesteśmy w stanie tak naprawdę każdą trudność przezwyciężyć razem. Drugi akt to okres międzywojenny. Z ruin powstaje bardziej namacalna rzeczywistość. To odbudowany dom, który nosi już na sobie ślady zniszczenia wojną. Opalone ściany, podziurawione bombardowaniami, odpadające tynki. To wszystko staje się symbolem odrodzonej Polski, pełnej zapału niepodległości, która nosi już na sobie ciężar przeszłości. Trzeci akt to teraźniejszość i wizja przeszłości. Scenografia zostaje otulona folią budowlaną i przykryta siatką rusztowań. Jest to symbol tego, że poszukujemy nadal swojej rzeczywistości i tożsamości jako kraj. Daje mi to ogromną możliwość dywersyfikacji akcji. Rzeczywiście czasami podczas jednego duetu jestem w stanie się okręcić 3 razy i przechodzić z pokoi do pokoi. Pozwala nam to na duże takie, myślę, że pozwala to bardzo widzowi szerzej zrozumieć
akcję sceniczną i też dokładać swoje własne jakby interpretacyjne 3 grosze. Jako że dzieło samo w sobie jest otwarte, ja też staram się być otwarta w wielu miejscach. Myślę, że różne typy widzów zobaczą tutaj różne możliwe interpretacje i to jest jak najbardziej coś, co staramy się tutaj dla widza zostawić. To jest bardzo udana rzecz muzycznie. Nie wiem, czy można klasyfikować, czy jest to na przykład lepsze od Strasznego Dworu, czy od Halki. Moim zdaniem to jest dokładnie ten sam poziom, tylko na pewno nie udało się przebić do szerszej publiczności z tym tytułem, ale jeśli chodzi o warstwę muzyczną, jakościowo to jest naprawdę bardzo dobra kompozycja. Nie wiem, czy można porównać, bo jest to jednak troszeczkę inna twórczość Moniuszki, chociaż mamy tego samego librecistę. Mamy Wolskiego, który pisał libretto do Halki, znakomite zresztą. Tutaj też mamy bardzo dobre libretto. Muzycznie rzecz bardzo ciekawa, bo to jest trochę vaudeville, trochę romantyczna opera w stylu włoskim. Mamy piękne ensemble, jak u Rossiniego czy u Donizettiego, ale też mamy akcenty humorystyczne, takiej typowej opery buffa, więc trochę mieszania stylów, gatunków, ale daje to fajny efekt końcowy. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że aż tak dobrze się to wybroni. Tym bardziej, że pomijamy dialogi, więc które zazwyczaj budowały też napięcie dramaturgiczne w tym dziele. I trochę się obawiałam, co się stanie, jeżeli my pozbędziemy się tych tekstów mówionych. A okazuje się, że muzycznie broni się to niesamowicie, więc możemy przedstawić całą akcję bez użycia dialogów. Na sam początek bardzo warto jest popatrzeć, co kompozytor naprawdę napisał, a co żeśmy mu dopisali. Już samo odrzucenie przez nas dialogów pomaga nam w tej współczesności, bo muzyka nigdy się nie starzeje. Każde pokolenie jest w stanie wejść w tą muzykę na swoich warunkach. Em, Natomiast no, słowo pisane, a zwłaszcza konwencje XIX-wiecznego teatru, jesteśmy już od nich tak daleko, zgrzytałoby to nam tak bardzo gdzieś w naszym odbiorze dzieła. Co więcej, mogłoby naprawdę, te dialogi mogłyby bardzo zaszkodzić temu, co dzieło samo w sobie nam niesie. Em, Więc na pewno takim uspółcześniającym dużym zabiegiem jest ten gest reżyserski odcięcia tego, co nie niesie już jakiejś wartości, z którą my możemy wejść w dialog. Z samą muzyką jak najbardziej możemy. Zabieg oczywiście przybliżania nas cały czas w akcji do dnia dzisiejszego też pomaga. To jest coś, co kiedyś zrobił Jarzyna przy okazji Fredry. Przy okazji ślubów panieńskich. Zagrał śluby panieńskie, to musiało być ze 20 lat temu. Zmieniając epokę co rok, co pokazało finalnie w ostatnim akcie, jak niewiele się zmieniło i jak bardzo Fredro dotknął czegoś prawdziwego o tym, jak młodzież myśli, jak się zachowuje. Tak? Tutaj pokazał absolutnie, że młodzież z czasów Fredry nie różni się jakoś specjalnie od młodzieży z czasów dzisiejszych. Ludzka psyche się nie zmienia aż tak bardzo, jak nam by się mogło wydawać. Bardzo często patrzymy na te postaci historyczne jak takie właśnie pomniki, coś bardzo zastygłego, coś bardzo takiego martwego. Natomiast no, historia była tak żywa jak teraźniejszość, tak? Dla ludzi, którzy przez nią przechodzili. Więc nie widzę tutaj powodu, żebyśmy operę odsyłali do jakiejś muzealnej półki, bo inaczej najnormalniej w świecie nie będzie z nią kontaktu w kolejnych pokoleniach. W tej naszej warstwie, w tej naszej interpretacji, głównie interpretacji Karoliny, naszej reżyserki, nie można powiedzieć, że coś tracimy, że czegoś nam będzie brakować.
Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że teraz przez to, że została sama warstwa muzyczna, te teksty, które są i słowa, które padają w ariach czy w duetach, one mówią już bardzo dużo. I sama muzyka, to co się dzieje pomiędzy śpiewanymi rzeczami, też świetnie buduje napięcie, więc nie mam takiego poczucia, że słuchacz i widz będzie miał dyskomfort, bo nie będzie wiedział, o czym ta sztuka jest i będzie czuł się zagubiony. Myślę, że to nam nie grozi. Ja zacznę od tego, że ta scena obratowa robi kolosalne wrażenie. Ja pierwszy raz spotykam się w swojej pracy zawodowej z użyciem takiej właśnie technologii. I początkowo byłam przerażona. Ja w ogóle jestem przerażona w tej produkcji, ale zmierzam do tego, że generalnie jestem bardzo zadowolona z tego efektu końcowego, bo ta scena obratowa robi ogromne wrażenie. To jest oczywiście zabieg, który wywołuje zachwyt u widza, ale on ma też swoje uzasadnienie w treści, w akcji. To oczywiście budzi pewnego rodzaju obawy, czy wszystko zdążymy obrócić na czas, czy solistka nagle nie zniknie mi z pola widzenia w trakcie śpiewania swojej arii. Na razie walczymy z tą materią, na razie walczymy z dobrym skutkiem, więc mam nadzieję, że nie grozi nam żadna wpadka już podczas przedstawień. Bardzo to jest ciekawy zabieg i szczerze mówiąc, teraz nie potrafię sobie nawet wyobrazić sytuacji, że nie korzystamy z tej sceny obratowej. Pięknie to podkreśla treść spektaklu. Zawsze się ustawia moment, w którym obrotówka jedzie oceniamy, ile czasu ma się kręcić, żeby dojechać na swoją kolejną pozycję. Do tego musimy liczyć czas z naszych już bieżących nagrań na próbach, nie z jakiegokolwiek nagrania, które istnieje, bo te czasy się muszą zgodzić, więc trochę tu jest logistyki. Ale wszyscy bardzo prężnie do tego podchodzą i też myślę, że daje im to wszystkim takie poczucie, że akcja jest bardzo wielofacetkowa. Bardzo często w tym naszym domu dzieją się rzeczy w różnych pokojach, niezależnie od siebie, które komentują nam albo dają jakiś inny punkt widzenia na akcję, która jest przedstawiana gdzieś na pierwszym planie. W pewnym sensie widzimy te 3 akty jako kolejne inkarnacje w kolejnych czasoprzestrzeniach, ale postaci się nie zmieniają. Ciągle kierują nimi te same potrzeby, te same podszepty serca. I kłótnie też pozostają te same tak naprawdę do dzisiejszego dnia. Kłócimy się dokładnie o to, co już zauważył Moniuszko w 1860, że Polska jednocześnie idzie w 2 kierunkach naraz, sprzecznych sobie. To jest obserwacja, która jest niesamowicie cenna dla nas, bo ile jeszcze razy musi się ta karuzela historii obrócić, ile jeszcze razy musimy się znaleźć dokładnie w tym momencie, w którym już byliśmy, żebyśmy sobie zdali sprawę, że największym swoim wrogiem bywamy my sami. Uchylę rąbka tajemnicy. Tak wygląda, tak prezentuje się nasz dom. Dom, który jest metaforą Polski, który przez wszystkie 3 akty ewoluuje, rośnie, zmienia się. Choć zaprowadzę Ciebie teraz na górę naszej konstrukcji. Poukrywaliśmy kilka takich fajnych smaczków, gdzie możemy się poruszać, na przykład takimi wypalonymi dziurami możemy przenosić się z jednej części dekoracji na drugą część dekoracji, choć, ale uważaj, jest dosyć niewygodnie. Mamy poukrywane różne przejścia w dekoracji, drzwi, które otwierają się z jednej i z drugiej strony. Śpiewanie na wysokościach jest fajne, ale jest na pewno dużym wyzwaniem dla naszych artystów. Oni radzą sobie z tym doskonale. Mamy fantastyczny wgląd w orkiestron, w balkony. Kolejne tajemnicze przejście znajduje się pod schodami, choć pokażę Tobie. Tutaj znajduje się nie tylko masa urządzeń technicznych, ale też to przejście prowadzi na drugą stronę przez kominek. O, proszę, możemy przejść niespodziewanie z jednej strony dekoracji, niezauważenie na drugą stronę dekoracji. Przeciśniemy się i możemy niezauważenie wyjść Uważaj, jesteś nieprawdziwy. po drugiej stronie. Dobrze, zapraszam do kolejnego pomieszczenia.
Bardzo dużo osób pracowało przy wykonywaniu tej dekoracji. Były to również warsztaty zewnętrzne i nasze warsztaty przy ulicy Polskiej. To jest dosyć potężna konstrukcja, która dodatkowo jeszcze może się zmieniać w trakcie przerwy. Zapraszam. Teraz znajdujemy się w przestrzeni salonu. To jest domena hrabiny. Ona przed zaśpiewaniem swojej wielkiej arii schodzi właśnie po tych schodach. Na początku widzimy ją na tym balkonie w jej sławnej, słynnej kreacji marzenia wykonanego z tiulu. Dobrze? Dobrze, Fajnie? fajnie, Piękne? pięknie. A jak? No dobrze, to teraz może coś bym opowiedziała. Ilona Binarz, jestem tutaj dla Was, żeby opowiedzieć trochę o kostiumach, które miałam przyjemność zaprojektować. W ogóle dużo jest tych projektów, wiesz, muszę Ci powiedzieć, nawet nie zdążyłam, tyle ich jest, że nie zdążyłam wszystkich pokolorować. O, to są na przykład panowie z 3. aktu. Czy masz jakieś skojarzenia? Ja Wam mówię, zobaczycie ten film za 15 lat, może nawet nie, bo teraz wszystko idzie szybciej. Nie wiem, za 5 lat będziecie chodzić w takich kieckach. Bronię też prowadzę, słuchaj, poprzez tkaninę, żeby, wiesz, bo czasami jest tak, że widziałam nieraz opery, w których właśnie w różnych aktach są różne epoki, ale ktoś, kto nie jest dobrze obeznany z Brettem, może nie rozróżnić bohatera. Bronia ma taką wybraną koronkę, która jest prawdziwą bawełnianą serwetą i ma zawsze tą tkaninę. To jest na przykład 1. akt, taką ma sukienkę, a tutaj ma z tej samej tkaniny zrobione takie body, a tutaj ma też z tej samej, tylko w innym kolorze, to już jest ona współcześnie, nie? Czyli też ma taką koronkę. To jest 3. akt. Wymyśliłam, wiesz, to połączenie 1. aktu z 3. aktem. Projektowałam tak, że wymyśliłam, że na przykład w części chóru zostaną. To jest tak, że w części chóru zostanie z 1. aktu do 3., w części chóru u kobiet zostaną tylko spódnice, a dobieram góry, a w części zostaną historyczne bluzki, takie z bufkami, bo teraz są modne, a zmieniam doły. I to jest jeden z moich ulubionych projektów. To jest hrabina w 1. akcie. I tak jak mówiłam, że jest prowadzona przez serce, bo projektowanie kostiumu to nie jest dobieranie kolorów, tkanin. I w ogóle nadałam temu nazwę, którą uwielbiam, czyli Pan Pereł. Mam panów, no gdzie jest ten projekt? To jest tak naprawdę tworzenie charakteru postaci. I będzie pan Pereł też. 2 panów perłów będzie. I właśnie mają te gorsety, które są tam. I tak zaczynają 2. akt. A potem, jak przechodzą tą scenę perłową, zakładają te peruki z pereł, zakładają taki hoker na ręce. Jest bardzo dużo miłości tutaj. Miłości, rozczarowania, pragnienia, pożądania. Ludzie mijają się bardzo często w tych swoich pożądaniach i pragnieniach i miłości. Czasami jest to wynik tego, że nie spotykają się w odpowiednim czasie. O, i one tutaj też się przebierają, gdzieś dostają takie perłowe rzeczy. Chciałam, żeby kobiety, a szczególnie hrabina, była prowadzona poprzez serce. Zaznaczyłam to delikatnie, co Państwo będziecie mogli zobaczyć. Hrabina silna, niezależna, która absolutnie nic nie musi, ale jest bardzo zakochana. Każda zakochana kobieta stara się, żeby wszystko, o czym marzy, się spełniło. Jest jednak równorzędnie ważna dla niej rzecz. To ojczyzna, czasem ta ojczyzna oznacza teatr, czasem oznacza wolność i właśnie tą niezależność. O to wszystko walczy w spektaklu Hrabina. I jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie taką interpretację na tą rolę znalazła Karolina Sofulak, bo to daje mi ogromną siłę i moc i niesie mnie przez cały spektakl. Kompozytor tutaj zawsze jest tym, który widzi szerzej, widzi więcej i bardzo często postrzegamy kompozytorów jako, można powiedzieć, takie widzimy
jako specjalistów od public relations prawie, że od marketingowców własnej kultury, gdzie mają oni przedstawiać bardzo taką jednorodną, prawilną wersję rzeczywistości, a w większości przypadków, a zwłaszcza w przypadku naszego Moniuszki, on nam zostawia bardzo dużo tutaj do interpretacji. Czy to było z przyczyn takich, że dzieło musiało być bardzo mocno otwarte w swojej konstrukcji w czasach zaborów, czy też zawsze tak jest w operach. Jak porównamy Moniuszko z Verdim, znajdziemy bardzo, bardzo podobne zabiegi i podobnież też Verdim był bardzo długo postrzegany jako taki absolutnie bezapelacyjny piewca konkretnych opcji politycznych zdążających ku zjednoczeniu Włoch. Im bardziej wchodzimy w Verdiego, tym bardziej widzimy, że jego stosunek tutaj do wszystkiego jako artysty jest mocno ambiwalentny. On widzi generalnie chaos wszystkich kierunków, które zmierzają w różną stronę. Słyszy całą tą kakofonię i ustawia ją nam w harmonię, którą my jesteśmy w stanie przeżyć jakoś razem z nim. Więc możemy się czegoś nowego dowiedzieć o naszym kompozytorze i nauczyć się czegoś nowego od niego. I jeżeli otworzymy się na przede wszystkim interpretację dzieła, a nie gdzieś takie ślepe powielanie starszych tradycji interpretacyjnych, które też same w sobie były interpretacją. Bardzo często jako ludzkość mylimy tradycję z interpretacją. Zakładamy, że kiedyś była ta jedna prawdziwa wersja tego, jak to było. Hrabina jest taką rolą, która jest dużym wyzwaniem wokalnym, bardzo ciekawym. To jest partia, na którą wszyscy się zastanawiają, na jaki właściwie głos jest pisana, w sensie na jaki rodzaj sopranu. Bo jeżeli chodzi o arię pierwszą, to wydaje się, że to po prostu sopran liryczny. Jeżeli chodzi o arię drugą i trzecią, to już bardziej potrzeba tam troszeczkę szerszego głosu z mocną średnicą, mocnymi dołami. Jeżeli chodzi o wszystkie ensemble, to raczej koloratura, więc nie jest lekko, ale świetnie jest napisana i bardzo niesie, także tym bardziej podoba mi się to wyzwanie. W przypadku takiego tytułu właśnie długiego, gdzie teraz cały ciężar skupiony jest na warstwie muzycznej, bo pomijamy dialogi, to wymaga niesamowitej inteligencji i wyczucia, jak to ograć, jak rozłożyć siły też w trakcie całego przedstawienia, żeby nie czuć się zmęczonym, ale też udźwignąć ciężar dramaturgii tego przedstawienia. Pracowało nam się bardzo dobrze, ponieważ cała ekipa, wszyscy soliści i orkiestra, z którą ja się już znam od lat, więc wzajemnie się już mieliśmy szansę nauczyć, jak ze sobą pracować, co działa, co nie działa, jak szybko osiągnąć zamierzony efekt. Dla mnie cel najważniejszy to jest po prostu świetne zadyrygowanie spektaklu. Więc mam nadzieję, że to się nie zmieni, że nigdy nie zmienię swojego podejścia, że za 5, 10, 20 lat to zawsze będzie dla mnie najważniejsza rzecz w moim zawodzie. I cieszę się, że na razie to wszystko się pięknie układa i mam wrażenie, że te puzelki po kolei zapełniają brakujące części i mojego repertuaru, i mojego doświadczenia. Zobaczymy, kiedy ten obraz wypełni się już całkowicie, ale mam nadzieję, że ta droga będzie długa. Ja sobie tego życzę, żeby ta droga była długa, owocna i zawsze przysparzała mi tyle samo radości. Siła cudną, cud nie zgadzy.